Witam Was serdecznie z tej strony ponownie Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. No i proszę bardzo, jeden z moich ulubionych samolotów, współczesny, konstrukcja Lockheed Martin F-35A od firmy Academy. Model ukrywa się pod numerem 12561 lub 24 tysiące lub 24 tysiące. Grzebałem trochę na temat tego modelu, bo prezentowałem Wam wcześniej, pamiętacie, model Italeri, taki z pełnym wyposażeniem. W skali 1,72 oczywiście. Prezentowałem Wam oczywiście w skali 1,72 model F-35 od Tamii. Od Tamii również prezentowałem Wam model w skali 1,48, który jest no coś pięknego po prostu. Tamiya w 7.2 trochę mnie niemile zaskoczyła tym, że ten samolot był od spodu zamknięty. Nie było żadnego przedziału bombowego, rakietowego, tam gdzie uzbrojenie po prostu jest tego samolotu. Był po prostu golasem. Jedynie tam jakieś rakiety na zewnętrznych pylonach można było podwiesić, bo w stosunku do 4.8, która jest po prostu wypasiona na maksa, no to tak byłem trochę zdziwiony, że 7.2 jest tak uboga porównawczo, tak? Myślałem, że mniej więcej będzie to samo, a tu nie. No i drogą kupna nabyłem w tej chwili właśnie F-35 w wersji A, czyli w tej, która będzie u nas latała, bo chyba jeszcze nie ma na polskiej ziemi żadnego F-35, jeżeli chodzi o polskie siły zbrojne. Stacjonują chyba któryś Skandynawowie chyba stacjonują jedynie właśnie z 35. No ja lubię ten samolot, mimo swojej brzydoty, jak niektórzy mówią, mi się ten samolot bardzo podoba. Tak prezentuje się Artbox. Model w Akademii ten ukazał się w 2019 roku, ale jak sobie na ScaleMate sprawdziłem, przez firmę MCP, coś takiego, był wydawany od 2013 roku. Kompletnie nieznane opakowania tamtych modeli przeze mnie. Tutaj możemy wykonać, co tutaj mamy, posłuchajcie, właśnie na boku. Poziom trudności 4/5. Mamy, proszę bardzo, po polsku. No wiadomo, że Akademia to nie jest japońska firma, jak kiedyś palnąłem głupotę, tylko koreańska. No i co my tu mamy? Jakie nam proponuje Akademii farby? Jakich firm? Humbrol, GSI, Life Color, jak najbardziej, Testorsy, Revela, no i oczywiście Vallejo. Ja mam właśnie zestaw Vallejo do współczesnych samolotów amerykańskich, takich obecnych teraz, tak, po 2020 roku, jak i również mam bardzo fajny zestaw US Air Force and NATO Fighters od AK Real Color. No powiem Wam taki serdeczny, 8 farb, no niestety, ale Real Colory są no tymi śmierdziuchami. Ja za nimi nie przepadam, ale jeżeli chodzi o kolorystykę, ponoć są rewelacyjne. Zresztą prezentowałem Wam pewny również poradnik modelarski, gdzie prezentowałem Wam zestaw właśnie farb Real Color, łącznie z wąchaniem. Pewnie czuliście to, jeżeli oglądaliście. No i proszę bardzo, to lubię. Co prawda pudełko takie dość gibkie, elastyczne, słabo chroniące model przed kontuzją w czasie transportu. No i sobie zaraz zajrzymy do środka. Bardzo lubię te wschodnioazjatyckie modele firm, ponieważ szczególnie Koreańczycy, Japończycy, to oni kitrają różne takie dodatki. No to sobie zobaczymy. Niektórzy myśleli, że tu jest w środku Italeri. Nie, to nie jest Italeri.
Italerii ma jeden wielki plus, to, że w Italerce było przydymiona szyba. Super zestaw kalkomanii. I teraz sobie popatrzymy tak. Tu mamy co? Mamy oczywiście instrukcję, a tutaj mamy, o właśnie, artbook, znaczy tu mamy tak, spis tego, co znajduje się w środku. No i posłuchajcie, malowania łącznie z oznaczeniami technicznymi, co, gdzie, jak nakleisz, bo tutaj od jakichś 2 lat chyba samoloty właśnie tego typu zmieniły malowanie na taki praktycznie jednolity kolor, bez żadnych ciapków, takiego cieniowania, tylko są praktycznie w jednym kolorze. I tutaj mamy 7 państw, malowania dla 7 państw. Zaraz do tego sobie dojdziemy. O właśnie, MCP. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Muszę to zobaczyć, poszukać sobie. No, dla typowo azjatycka instrukcja z fajnymi takimi anime rysunkami praktycznie. Tutaj mamy, że uważaj Gamoniu. Mamy oczywiście legendę oznaczenia, jak zobaczymy sobie taki znaczek, no wiadomo. No tu mamy jeszcze dodatkowo, posłuchajcie, farbę, wyszczególnione razem z numerami. Co dalej? No właśnie, i dalej mamy kolejne pierwsze etapy sklejania. No i sklejamy od samego dołu. Ja Wam powiem jedną rzecz, tu jest super sprawa. A mianowicie jest pilocik. Ale ja mam też 2 pilociki. Posłuchajcie, bo znajomi sklejający Tamiya nie używają pilocików. Nie rozumiem ich swoją drogą na marginesie. Jak można nie lubić pilocików do samolotu. Mam 2 w tych właśnie obecnie używanych hełmach, bo tutaj jest, widzę, taki do odrzutowca, ale to nie jest ten hełm taki z czołem wystającym, właśnie do samolotów 5. chyba generacji, tak 5, bo teraz 6 Mr. Trump wymyślił i w ucho strzelił właśnie firmę produkującą właśnie F-35. O Jezus, jak ta firma się, przecież mówiłem przed chwilą. No w każdym razie Trump stawia na Boeinga, który ma opracować najnowszy samolot, w ogóle jakiś F-47, cichociemny, który ma być oczywiście zdalnie też sterowany, pewnie przez Muflona, Muska, więc spokojnie, wiecie co, to jest tak jak u nas było z Borsukiem, zapowiedzieli i dopiero teraz się doczekaliśmy. Pewnie jakiś zrobią 6. generacji samolot, ale ja mam teraz swojego F-35 i zajrzymy sobie tak do instrukcji. Mamy krok pierwszy, mamy krok drugi, że jak sobie wnętrze już tutaj wykończymy, bierzemy się za kabinkę, odwracamy oczywiście to wykończone wcześniej wnętrze, czyli górę modelu, no i zabieramy się za wklejanie następnie kabiny pilota. Kabina jest zrobiona nieźle, z tego co na rysunkach widzę, ale nie jest to genialna, idealnie zrobiona kabina do pilota F-35. Ona jest naprawdę niesamowicie rozbudowana, ale ma ten garbus z tyłu za główkiem, ale ja najprawdopodobniej sobie zafunduję wkładkę żywiczną, oby tylko pasowała do właśnie Akademii. Posłuchajcie, to nie jest jakiś wielce skomplikowany model, ale przekonamy się o tym, jak będę go sklejał. Zrobię odpowiednią wtedy review do tego modelu. Szkoda, że nie zrobiłem do Italerii, bo przydałoby się pewnie pewne uwagi niektórym osobom, które sklejają, szczególnie domowym sklejaczom. Ale dobra, to już jak będą, to postaram się coś takiego zrobić. Widzę, że najwięcej części mamy oczywiście od spodu. Mamy całe przedziały właśnie, gdzie montujemy w zależności od potrzeby uzbrojenie. Mamy też możliwość zamontowania pylonów, które nie zawsze są zamontowane ze względu na to, że ten samolot ma być niewidzialny. Znaczy,
żeby go praktycznie nie było widać. Tu mamy 5., 6., no i posłuchajcie, tu jest właśnie ta wersja, to co było w Vitalerii, że możemy sobie tutaj podwiesić pod skrzydłami, w komorze, praktycznie całe uzbrojenie FA-35. Oczywiście tak F-y nie latają, przynajmniej tak jak z racji tego, że lubię ten model, przeglądałem wiele zdjęć, filmików, nie widziałem nigdy takiego wypasionego, podwieszonego ze wszystkim po prostu takiej 35. Co dalej tu mamy? Dalej mamy usterzenie. Aha, tutaj mamy tylko jedną możliwość wykonania dyszy wylotowej, nie ma w różnych rozstawach. Co dalej? Tu mamy kolejne elementy, aha, jakieś elementy wklejamy od środka. Widzę, że nie ma oddzielnej ramy do oszklenia. No i co tutaj jeszcze mamy? No jest kilka ciekawych elementów i ten samolot na pewno sprawi mi dużą frajdę. No i tu oczywiście mamy, jakie wersje mamy właśnie. Już się nie dam na jedną wersję nabrać, wiem już jaka to jest. Wersja 5 to jest to Kangurostan, czyli mamy proszę bardzo Williamtown Air Base, Australia. Może jakoś tak od początku może zacznę. Tak, tu mamy, co tutaj mamy? Jezu, patrzę na... no, kurczę, holenderski, tak, ta czeski taki jakby z pomarańczową kropką. Tak, to jest holenderski F-16 z 2016 roku. Tu mamy amerykańskiego, tak, norweskiego, przepraszam, norweski F-35. Co dalej mamy? Co dalej? Bo ma być 7. Tutaj mamy pokazanego południowo-koreański F-35, rok 18, 16 kolejny to jest włoski. No i chyba to wszystko. Australia. No i zobaczcie, ile lat już chłopaki latają na F-35, a my dopiero będziemy mieć. Jeżeli chodzi o zakup tych modeli dla lotnictwa polskiego, to powiem Wam, no poczytałem sobie trochę o tym F-35, to jest praktycznie takie latające stanowisko dowodzenia, które na przykład F-30, F-ami 16 na przykład, no przy naszym przypadku może sterować, dowodzić i powiem Wam tak, nie wiem czy Polska trochę, chociaż posłuchajcie, no Holandia ma, nie? A to jest takie jedno województwo nasze. Patrzymy sobie teraz na kalkomanię. No tu mamy oznaczenia właśnie narodowe dla poszczególnych krajów. No i tu mamy właśnie kalkomanię, powiem Wam, to jest rewelacyjna rzecz. Właśnie naklejki, żebyśmy nie musieli maskować, malować, po prostu mamy na odpowiednie rzeczy właśnie, które zaraz Wam pokażę. A tu jest rozcięcie. Taki arkusz, posłuchajcie, dużo napisów technicznych, są też kalkomanie do uzbrojenia, tu izraelski jeszcze jest F-35, więc mamy bardzo fajne te kalkomanie właśnie do oznaczenia głównie kadłuba z góry, a to jest właśnie, bo kiedyś było takie jasno-szare, a w tej chwili już jest ciemno-szare, a sam samolot jest jeszcze ciemniejszy. Jeżeli chodzi o malowanie, taka czarna plama, jakbyśmy tu postawili. Co dalej mamy? Aha, tutaj oznaczenia do izraelskiego malowania. To nie wiem, co to jest też na jakieś elementy, to już trzeba dokładnie z instrukcją się zapoznać. Co dalej, moi mili? Na pewno modele Akademii pojawią się, jak będzie wreszcie taka pełna oferta dostępna tych modeli, bo nie chce mi się zamawiać co 5 minut, powiedzmy, i czekać na dostawy. Złożyłem zamówienie i jak tylko Akademia będzie już dostępna, no to wtedy sobie, proszę bardzo, już będą one na miejscu, a nie jak będzie, to będzie. No i sobie teraz trochę weźmiemy. Matko, strasznie dziwnie to jest pakowane. Straszne zgrzewki.
Dobra, wiecie co, ja już to sobie to w ogóle powyjmuję. Powinienem to tak szczerze mówiąc wcześniej zrobić, bo mnie ten rodzaj folii to mnie po prostu doprowadza do białej gorączki. Nie cierpię takich rzeczy. Widzę bardzo ładne wykonanie wnęki. No i sobie jeszcze tu odetnę. Powinienem zastopować na chwilę film, bo cały bajzel zobaczyliście jaki jest pod matą, tym naszym studiem. A proszę bardzo, jeszcze oszklenie. No i dobra, posłuchajcie, wysypuję to teraz ponownie. Chowam instrukcję oznaczenia do środka. Oszklenie zaraz tu schowamy, też pokażemy, schowamy. Wow, fajny ten samolot jest, powiem wam. Niech ja tylko ogarnę się z Japończykami, to biorę się za właśnie F-a. No i myślę, że trzeba zjechać teraz z kamerką. No i jedziemy do boju. Ramka A. Proszę bardzo, elementy kadłuba. No powiem wam, ten samolot wbrew pozorom nie jest taki mały, ale zdaje się, że on jest chyba na długość taki sam jak F-16, a to jest kawał samolotu w sumie. Co tutaj mamy dalej? Detal na kadłubie. Tu będziemy sobie to wszystko wyklejać, obklejać i tak dalej. Wygląda to naprawdę bardzo porządnie. Z tym, że tak jak mówię, no, oglądamy w tej chwili ramkę, tak, samą z elementami i prezentują się one bardzo ładnie, niczym sama Tamiya. Detal jest ok, powiem wam, naprawdę bardzo ładnie jest to wykonane wszystko. Co tutaj mamy? Jedną przysłonę z lewej strony, stateczniki. O, mamy tutaj właśnie te osłony od spodu, które montujemy. Pylon. No jak na skalę 1,72 tego typu model, powiem wam, to wygląda on bardzo porządnie. Nie można się doczepić. Ja powiem wam, czekam, aż wreszcie nasz flagowy producent samolotów, mówię tutaj o Arma Hobbe, nie wiem jak wam się podobał ostatnio review Hayabusy, gdzie pokazywałem wam właśnie sklejony model i zapodkładowany. Chciałbym się dowiedzieć też więcej i właśnie marzę o tym, żeby... to są dwie takie same ramki. Tak, tak. Dokładnie. Mamy dwie takie same potężne pylony. Tutaj widzę są. Mamy bombę, rakietę, zbiorniki. No powiem wam, będzie co robić. Oj, będzie. Tylko wiecie co, tak patrzę, macam ten plastik. On taki trochę dziwnie mi wygląda. Ja na pewno zrobię F-35 właśnie w tej wersji. Raczej z samymi pylonami zamontowanymi pod skrzydła, a jeżeli chodzi o uzbrojenie, to uzbrojenie będzie raczej w komorze, a pozostałe elementy będą obok. Dorobię sobie na pewno jakieś wózeczki do tych rakiet, jak i również bombek. Dwie ramki takie mamy. To jest ramka E. Nie mogę rozkminić, to jest gdzieś do wnęki, chyba tak, nie wiem co to jest za element w każdym razie, coś gdzieś wciskamy, wklejamy, powiem wam, że zbaraniałem, B14 część, bardzo ładna, nie wiem do czego, ale bardzo ładna. No i mamy, posłuchajcie teraz ramkę C, no i właśnie, powiem wam, tak wnęka przedziału ładunkowego prezentuje się. Powiem wam tak, okablowanie, rewelacja. Ja myślałem, że coś takiego będzie tak samo właśnie w Tamii, a okazuje się, mówię o 7.2, a okazuje się, że tam no po prostu nie ma. Podobnie wykonane, wręcz bym powiedział rewelacyjnie wykonane właśnie wnętrze jest zrobione w Tamii w skali 1,48. No 7.2 mnie zawiodła. Tu mamy elementy kokpitu pilota. Tu mamy... No i zwróćcie uwagę, znając życie, nasza Arma
już by tu zrobiła, to by było wszystko ażurowe, to by było przezroczyste, chyba że jest tak w oryginale, jeżeli mogę się mylić, tak? Na pewno byłoby to dużo ładnie zrobione. Koła są prawidłowe właśnie. Powiem wam, że koła są... Nie, to nie jest koło. No czekajcie, bo koła są właśnie dość dziwne we F35. To są jakieś inne elementy. No tu mamy kolejny taki dziwny element, który tam jest jakby podwójnie. Kolejne elementy z instalacjami. Ładnie wygląda. Pilocik. Pilocik, powiem wam, no rewelacji nie widzę w tym pilociku. Taki trochę dziwny. Tu jest łapka druga pilocika, która jest na joysticku. Oj, tu jest jak ładnie wykonany taki detal. Bardzo precyzyjnie. Co prawda nie wiem, co to za detal. No i tu mamy golenie kół tylnych. Nie, powiem wam, że... O, pilocik stracił plecy. Najprawdopodobniej tam będzie fotelik dopasowany. Nie, ładny ten model jest. Powiem wam, że... Taka, o tu jest właśnie kokpit mamy. No niestety ta dysza wylotowa tak, ale no taka jest, tak, ale nie jest, nie ma na przykład wersji takiej rozchylonej, tak. To by było też fajnie. Fotel, no powiem wam, że ten fotel jest naprawdę nieźle wykonany. Tutaj jest ta całe wnętrze. Deska, właśnie ekran mamy. Tutaj ten element z przodu, który jest przy szybie. O, powiem wam, o właśnie, tu mamy koło. One są takie dość kanciaste w F-ach, tych 35. No i ja wam powiem, to nie jest kubełek, ani wiadro żadne. To jest wylot. Tu sobie wklejamy to i tu będzie trzeba powalczyć, żeby to ładnie wyglądało. Takie nieupalone, niespalone, ale wyeksploatowane, ładne rzecz, taka przydymiona odpowiednio. Nie, bardzo ładnie te elementy wyglądają, powiem wam. Oczywiście mówię o elementach zamieszczonych na ramce. No i dół. Kurczę, nie ma się do czego na chwilę obecną przywalić. No jedynie wymiar, tak, no ale sorry, to oglądamy model. Jeżeli by nie trzymał wymiaru, no to ja go nie rozciągnę, tak. Mamy first looka, patrzymy sobie na detal na modelu, który naprawdę jest bardzo, bardzo porządny. Tu fajnie mamy te zęby zrobione, tak jak są. Klapy mamy. Powiem wam, że jest naprawdę wart swojej ceny. No tu mamy, następnie tu będziemy mieli kapitana Nemo. Tu jest specjalne, są kamery, radar, które są następnie zabudowane oszkleniem, które za chwilę wam pokażę. Trzecie oko tak zwane. Powiem wam tak, wydany w 2019 roku przez Akademię, a tak w 2013, no to powiem wam wielki szacun. Naprawdę bardzo fajnie zrobiony model, detal niesamowity. No, ale powiem wam tak, jeżeli ktoś sklejał modele właśnie samolotów od Akademii, no, czy ten kształt jest... Nie, dobry jest kształt. O, tutaj jest właśnie oszklenie do trzeciego oka, który jest pod pilotem z przodu. No tu mamy samą szybę, która się podnosi do przodu. Teraz to jest tak wewnątrz. O kurde, dobrze zrobili. To jest, bo oszklenie w F-ie jest bardzo dziwnie zrobione. Jest taki element zewnętrzny i jest element wewnętrzny, tak jakby on był tu gdzieś łączony pod spodem i tu będzie problem z pomalowaniem, chociaż chyba z tego co pamiętam tego się nie malowało właśnie wewnątrz i to będzie bardzo ładny model, tylko będę musiał zrobić przydymioną szybę, bo ona nie jest biała. Fu.
Oj, schowam. Lepiej w woreczku. Bo to jest tak ładnie wypolerowana szybka, że nie można. Co tu dalej mamy? Ulotki, zachęcajki właśnie do kupowania sobie narzędzia, jak nakleić coś. No właśnie, przeczytajmy sobie, co tu jest napisane. No, wiedziałem o tym, tak. Wy chyba też poznajecie to pismo. To wszystko, moi mili, to wszystko, bo można by było na temat FA35 gadać i gadać. Ja szczególnie mógłbym zagadać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, komentowania, no i oczywiście też subowania. Subujcie, klikajcie też w dzwonek, żeby być powiadamieni o kolejnym filmie. A niedługo kolejne unboxingi. Co prawda powiem Wam, że jeżeli chodzi o pojazdy, to jest straszna plaża. Bardzo mało ciekawe modele. Teraz czekam, mam nadzieję, że dojdą zero z Fine Moldsa. Bardzo ciekaw jestem tego samolotu. I myślę, że będziecie też bardzo zainteresowani tym modelem, bo jest tego wart po prostu. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, do następnego filmu. Hejka, cześć!